Moi mili, przede mną, ale i przed wami dumne miasto Gdańsk. W tej chwili widziane z pewnego oddalenia, ale w tę wspaniałą materię będziemy się powoli wgryzać. Partnerami dzisiejszego odcinka są region pomorski, którego Gdańsk jest stolicą, oraz sklep internetowy Alto, posiadający w swojej ofercie takie oto bidony Brita, z których będę co jakiś czas łykał wody dla ochłody. Wizyty w Gdańsku trudno nie rozpocząć właśnie w tym miejscu. Pomnik poległych stoczniowców w 1970 roku. To, co w 1970 wybuchło, tliło się i wybuchło ponownie z jeszcze większą siłą w roku 1980. I przyszedł rok 1989. I to wszystko, co tu się zaczęło, zaowocowało. Historia tej części świata zmieniła się nie przez to, że runął mur berliński, choć oczywiście to było niezwykle ważne wydarzenie, ale mur berliński runął dlatego, że tutaj w roku 80 zastrajkowano. Od tego trzeba naszą wędrówkę po Gdańsku rozpocząć i bez tego nie da się o Gdańsku mówić. Jedno z najważniejszych miejsc dla naszej współczesnej historii, dla ludzi mojego pokolenia, zdjęcia ze strajku w sierpniu 80 roku. Robotnicy po tamtej stronie, brama umajona, Lech Wałęsa na górze, a tutaj tłumy. Te zdjęcia były jak dopływ tlenu, były jak haust świeżego powietrza, były nadzieją, że w tym kraju coś się jednak może zmienić. I zmieniło się. Tam teraz stoi Europejskie Centrum Solidarności. Muzeum, które ma upamiętniać ten fenomenalny fragment naszej najnowszej historii. Zwiedzanie centrum zacznijmy od konstatacji pierwszej. To jest przede wszystkim wspaniała, nowoczesna architektura. Jakże kapitalnie wpisująca się w pejzaż. To był fragment stoczni, pusty fragment i postawiono tutaj coś, co w sposób oczywisty do tejże stoczni nawiązuje. No nie chodzi tylko o to, że to jest blacha. Spójrzcie na kąt nachylenia 6,5 stopnia. Tak właśnie w dokach trzymano wielkie płaty blachy, którymi obijano kadłuby statków. Tam na górze stała ekspozycja. Początek ekspozycji to zarazem symboliczny początek strajku. Suwnica, na której pracowała Anna Walentynowicz, to właśnie jej zwolnienie było owego strajku zarzewiem. Dlaczego to miejsce jest tak niezwykle ważne, zwłaszcza dla młodych ludzi? Fakt, że dzisiaj możemy mieszkać gdziekolwiek w Europie. Fakt, że możemy swobodnie przekraczać granice. Fakt, że jesteśmy częścią wspólnej Europy. To między innymi zasługa tych ludzi, którzy wystąpili przeciwko komunistycznej opresji w roku 1980. Oczywiście pojawiają się zarzuty, że w ekspozycji jest za mało tych, a za dużo tamtych. No ale takie zarzuty można stawiać również wobec ekspozycji o bitwie pod Grunwaldem na przykład, że za mało Litwinów, a za dużo tatarskiej jazdy. Co jest jeszcze niezwykle istotne? Mamy tutaj część ekspozycyjną,
ale Europejskie Centrum Solidarności mieści też wyżej instytucje pozarządowe, bo właśnie o to walczyli między innymi stoczniowcy w roku 1980. O zerwanie z wszechwładzą centralnego rządu. Instytucje pozarządowe to sól demokracji. To coś, co zdobyliśmy między innymi dzięki tym ludziom. Symboliczne zwieńczenie wystawy, czyli ściana z karteczkami. Są one białe albo też czerwone. Każdy może ją wziąć i wpisać tutaj coś, co mu po obejrzeniu ekspozycji w duszy gra. Gdybym ja miał tutaj takową karteczkę przypiąć, napisałbym: wolność jest rzeczą bezcenną i każdy, kto nam ją odbiera, prędzej czy później zostanie przez historię przeklęty. Amen. Nowoczesna architektura zakłada również możliwość korzystania z dachu. No i tak właśnie jest tutaj. A co z tego dachu widać najlepiej? No właśnie to stocznie, którego Europejskie Centrum Solidarności jest niejako fragmentem. Więc przyjrzyjcie się temu, gdyż zaraz ten teren opuszczamy. Widok mamy emblematyczny, widok mamy hanzeatycki, ale zarazem widok ów opisuje nam gdańską teraźniejszość. No z jednej strony hanzeatyckość i historia, no więc na przykład ten emblematyczny żuraw, który kiedyś służył do stawiania masztów i rozładowywania statków. Tam Stare Miasto, tutaj Muzeum Morskie. No ale już obok coś, co powstało niedawno. Gdańska Marina, Wyspa Spiszów, tu były ruiny. To wszystko, co widzimy, powstało niedawno. Ta strona też została zrewitalizowana, a ja zmierzam do tego właśnie budynku. Tradycja hanzeatycka to również tradycja piwna. No przecież Jan Heweliusz, słynny gdańszczanin, był nie tylko wybitnym astronomem, ale również piwowarem. No i właśnie do tej tradycji nawiązuje miejsce, w którym teraz jestem. To browarnia. Mini browar przede wszystkim. To jest kocioł warzelniczy. Tutaj przed chwilą skończyła gotować się piwna brzeczka na pilsa. Pierwsze chmielenie to jest, rzecz jasna, chmielenie dla goryczki, a drugie chmielenie to jest chmielenie dla aromatu. To jest chmiel odmiany Sybilla, chmiel lubelski i kiedy brzeczka nieco ostygnie, to właśnie 3 kg tego chmielu moimi dłońmi tutaj zostanie dodane. Naści. Powiadam wam, to będzie dobre piwo. Browarnia to nie tylko mini browar, ale również restauracja. Wziąłem coś z sezonowego menu. Bardzo możliwe, że kiedy wy to będziecie oglądać, szparagi, które są bardzo ważnym elementem tej kompozycji, już znikną. Ale nie przejmujcie się, no bo mają tutaj rzeczy również inne. No po prostu podążają zgodnie z logiką sezonowości. Wracając do kompozycji dania. Już spieszę wam wszystko pokazać i o wszystkim powiedzieć. Szparagi białe, szparagi zielone, dorsz, no jesteśmy w Gdańsku, dorsz smażony na klarowanym maśle, trochę ziemniaczanego pire, tutaj marynowane buraczki, no i coś, co całą kompozycję łączy w sposób niezwykle skondensowany. Mianowicie sos holenderski na bazie żółtek i oliwa pietruszkowo-koperkowa. No i piwo, dobrane do tego piwo. Pamiętajcie, że piwo już od dawna nie jest tym, czym było w PRL-u, czyli nie jest napojem wyłącznie dla facetów w beretach, którzy stoją pod budką z piwem. Jest eleganckim trunkiem, który również podlega tak zwanemu pairingowi, czyli łączeniu. No więc jakie piwo? W tym wypadku piwo majowe, które, jak uznał szef, najlepiej do tej kompozycji pasuje. No więc zacznijmy od tego, by mieć zwilżone
kubki smakowe. Piękna goryczka. A teraz zagłębmy się w to. Odrobinę dorsza, trochę sosu holenderskiego. Gdańsk na talerzu. Hanza. Tak właśnie wraca się z powrotem do tej cudownej tradycji. Alleluja. Dwór Artusa i Długi Targ, czyli jądro Starego Miasta, jego wizytówka niejako. Co mi to wszystko przypomina? No rzecz jasna Bremę albo też Lubekę, ale musimy pamiętać, że Gdańsk kiedyś od Bremy i Lubeki był znacznie potężniejszy i mówiąc wprost, piękniejszy po prostu. Co stanowiło o jego sile, co stanowiło o jego potędze? No oczywiście to było okno na świat Rzeczypospolitej. Wisła, czyli dawna autostrada, arteria handlowa, którą spławiano towary, a stąd płynęły one morzem w świat. Ale jest jeszcze jedna rzecz, która legła u podstaw potęgi tego grodu. To Hanza, czyli ten ponadnarodowy, północny związek handlowy. Tak jest. Patrząc się na to wszystko, trzeba jednoznacznie stwierdzić, ponadnarodowe związki są dobre i korzystne. Jeśli myślicie, że uraziłem Bremę albo też Lubekę, to zastanówcie się, co świadczyło o potędze ówczesnych miast. Wielkość ich świątyń, rzecz jasna. A gdzie jest największa na świecie gotycka świątynia postawiona z cegły? W Gdańsku. To ona, Bazylika Mariacka. Oczywiście są większe, ale nie z cegły, tylko z kamienia. No i nie w Bremie ani w Lubece. W tym miejscu, proszę szanownej wycieczki, widzimy dwa jakże różne style architektoniczne. Z jednej strony surowy i wzniosły, strzelisty gotyk Bazyliki Mariackiej, a z drugiej strony mamy zdobny barok tak zwanej Kaplicy Królewskiej. Dlaczego te dwie świątynie stoją obok siebie? Bazylika Mariacka stała się świątynią luterańską, no bo w miejscach, zwłaszcza tych, gdzie dominowała Niemczyzna, bardzo często większość przechodziła na protestantyzm. A dla katolików w czasach Jana III Sobieskiego zbudowano wspomnianą wcześniej Kaplicę Królewską. Zresztą projektował ją nie byle kto. No, prawdziwy mistrz architektury tamtej doby, sam Tylman z Gameren. Podziwiając dzisiaj gdańską Starówkę, musimy pamiętać, że groził mu los królewca Königsbergu przekształconego w Kaliningrad. Rzadko o tym pamiętamy, ale to miasto było zniszczone niemal tak jak Warszawa. No po prostu morze ruin. Zatem pomysł początkowy, komunistyczny był bardzo prosty. Wywozimy ruiny i budujemy nowe miasto. Czyli co? No jakieś bloczki. No spójrzcie na to, jak wygląda dzisiaj Kaliningrad. Szczęśliwie nie zrobiono tego i wiele rzeczy zrekonstruowano, podniesiono z ruin. Dzięki temu Gdańsk wygląda niemal tak, jak wyglądał przed tym wojennym nieszczęściem. Historia gdańska to również historia tolerancji i przyjmowania uchodźców. Przybywali tutaj wygnani z różnych powodów, na przykład z Niderlandów wygonieni Menonici. W wieku XVI do Gdańska przyjechał niejaki Ambroży Vermeulen i przywiózł ze sobą recepturę na słynną gdańską wódkę, a mówiąc precyzyjniej likier, Goldwasser. Od początku wieku XVIII wytwórnia tychże likierów mieściła się właśnie w tym budynku. To była wytwórnia o nazwie Der Lachs, czyli łosoś. W roku 1945 wytwórnia przeniosła się do Niemiec, ale miejsce stoi i działa.
Teraz to restauracja. Nazywa się dziś Winne Grono. Wcześniej to miejsce zwało się tak jak Kamienica, pod Łososiem. A co z Goldwasserem? No, po roku 1945 wytwarzano go w dwóch miejscach, czyli w Niemczech, ale i w Polsce. Nie w Gdańsku. Wszakże ostatnimi laty i owa gdańska tradycja niejako wróciła do macierzy, bowiem ów korzenno-ziołowy likier z płatkami złota powstaje i tutaj. Trunek niezwykle ważny nie tylko dla gdańskiej historii i tradycji, ale i dla historii oraz tradycji całej Rzeczypospolitej. No przecież jest to rzecz wymieniona przez Mickiewicza w Panu Tadeuszu. Jest. Dzięki Ci za to, Panie. Chambre séparée, czyli zamykany restauracyjny pokoik degustacyjny, no i miejscowe skarby. Opis będzie dość długi, no bo tych dań jest sporo. Wezmę sobie wskazówki, strzałki, czyli po prostu sztućce. To jest pieczeń jagnięca. Rasa Merynos, tak jest. Merynosy to owce, z których nie tylko robi się wełnę, ale które również w dawnej Polsce jadano. Zresztą ta miłość do jagnięciny i baraniny jest również gdańskim tropem, bowiem menonici uwielbiali i do dzisiaj uwielbiają baraninę i jagnięcinę. No tutaj mamy morze, to jest Gładzica, czyli odmiana flądry. Tutaj mamy okolice nadmorskie, no bo mamy sandacza i kaszubskie, dyniowe, urocze, maleńkie kluseczki. A tutaj mamy zupę rybną, no podawaną niemal tak jak we Francji, no bo jest rój, czyli pikantny sos do tejże zupy, prawie tak jak w bouillabaisse. No i mamy pieczywo oraz starty ser. Ale mamy coś jeszcze. Coś, bez czego opowieść o dawnym Gdańsku i na szczęście już Gdańsku dzisiejszym, tym czerpiącym z dawnej historii i tradycji, byłaby niepełna. Machandel mianowicie, czyli coś, co również tutaj przywieźli menonici. Jałowcówka ziołowa. Wedle tradycji należało ją pić właśnie tak, czyli trzeba było wziąć śliwkę suszoną metodą wędzenia. Trzeba było wziąć tę śliwkę przy pomocy wykałaczki, wsadzić ją sobie do ust, jeszcze nie rozgryzać, umieścić ją tutaj pod policzkiem, następnie huknąć machandla, teraz zagryźć śliwką i złamać wykałaczkę. To za tych, co na morzu. Połamanych masztów im życzymy. Zatem, kto nie dopełnił tej formalności, stawiał następną kolejkę. Jałowcówka przywieziona przez menonitów. A skąd przyjechali menonici? Menonici przyjechali z Holandii. Jenever, tradycyjna holenderska jałowcówka, protoplasta dżinu. Zatem i gdańszczanie, mieli przez całe stulecia coś, co stworzyło dżin. Tego nie było w Gdańsku po 1945 roku. I to produkuje się już w paru miejscach. To tutaj Winne Grono odtworzyło. Mają miejscowy machandel. Moi drodzy, tradycja wraca. Dobra. Ryby rybami. Ale merynos to jest coś, co jest warte uwagi, zwłaszcza, że w złym Tyrmanda był prezes Merynos. No, prezesa Merynosa bym nie jadł, ale owce Merynos z wielką przyjemnością. Polenta do tego. Gdańsk to miejsce kosmopolityczne, czerpiące z najlepszych tradycji. I to znowu jest rzeczywistość.
Jeszcze kilkanaście lat temu Gdańsk nie był idealnym adresem gastronomicznym. No tak, tutaj nad Motławą, po tej stronie miasta działały restauracje. Wśród nich słynny Kubicki, czyli najdłużej działający gdański adres gastronomiczny od początków XX wieku. Tam był doskonały garmasz, była wódka w charakterystycznych kolbkach podawana. Zresztą nadal jest, jadłem tam niedawno doskonałego Matiasa. No ale w zasadzie przyjeżdżało się do Gdańska, by spotkać się z historią, by przejść się długim targiem, a do knajp jeździło się do Sopotu. Ale to się zmieniło, bo i miasto się zmieniło. No to na przykład po tej stronie Motławy to były ruiny, wyspa Spichrzów. Teraz niejako nowe miasto. Knajpy są i tu, i tam. Jest ich mnóstwo i taśmy filmowej by nam nie starczyło, by Państwu je pokazać. Więc ja dzisiaj tylko Was kulinarnie Gdańskiem nęcę. A wierzcie mi, jak tu przyjedziecie, będziecie mieli co robić. Restauracja Gdański Bowkę. No najpierw trzeba wyjaśnić, kim w gdańskiej mitologii był Bowkę albo też Bówkę. Otóż był to odpowiednik lwowskiego baciara, czyli taki sympatyczny chuligan, gawrosz, gdybyśmy chcieli rzecz sfrancuzić. No i co tenże Bowkę podaje? No, rzeczy arcymiejscowe. Zacznijmy od tej deski przystawek. Tatar, klasyka. Ozorkowy salceson, kozie sery, pasztet z kaczki doprawiany machandlem. No zresztą o nim jeszcze za chwilkę będzie. Śledzie w korzennych przyprawach i flądra. Po wielkości widać, że jest to flądra bałtycka, gdyż jest nieduża. Do tego brat kartofelki, czyli smażone ziemniaki. No i ikony gdańskich napitków. W wersji produkowanej w Niemczech, jak wspominałem, robi się je w Polsce, ale robi się je również w Niemczech. Zatem Goldwasser, 22-karatowe złoto. Naleję troszeczkę, byście Państwo zobaczyli, jak to wygląda. O. Spójrzcie, jak się to złoto w kieliszku mieni. No i byście wiedzieli, że Was nie oszukiwałem w sprawie machandla, bardzo proszę. Jest klasyczna procedura. Jest śliwka z pestką, bo ona powinna być z pestką. Śliwka suszona metodą wędzenia i charakterystyczna butelka machandla w formie takiej, jak od roku 1776 firma Stobbe ją produkowała najpierw w Gdańsku, a teraz w Niemczech. No i inskrypcja, oda do machandla. No nie będę całej czytał, ale fragmencik muszę. Pestka niechaj sobie brzdęknie na kielicha pustym dnie, a do końca ceremonii jeszcze ma czynności dwie. Ponad pestką, co w kielichu, jak tradycja mówi nam, podnieść zbędną wykałaczkę i przed swoim nosem złam. No i jak na Gdańsk przystało, również wersja niemiecka. So muss eine Pflaume sein, so schmeckt der Machandel fein. A jak schmeckt, czyli smakuje flądra? Popatrzcie się, nie jest przeciągnięta. Uwielbiam tę rybę, która jest jedną z najtańszych ryb, jakie w Bałtyku pływają i jedną z najgenialniejszych. Bałtyk, Morze Północne to kraina flądry. Soczysta i doskonała. Coś Wam powiem. Gdańska kuchnia żyje, gdańska tradycyjna kuchnia żyje i ma się świetnie. Salcesonik ozorkowy. Oj, chyba ma handel, ale jak się go pije, to już wiecie. Pamiętajcie, że przyjeżdżając do Gdańska dostajemy w pakiecie jeszcze jedną rzecz, mianowicie plażę. No więc tam jest stocznia, tam jest Stare Miasto, tam jest Hel,
A tutaj już dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej zaczyna się Sopot, ale jestem w Gdańsku, w Jelitkowie. No i ugotuję rzecz jasna na plaży. Co ugotuję? No, wypada ugotować coś stąd. A co jest stąd? No stąd, a konkretnie rzecz biorąc stąd, jest dorsz w zimie. Bo w zimie jest sezon na pomuchle, czyli na bałtyckiego dorsza. O tej porze roku dorsz jest z Morza Północnego, ale to w niczym sytuacji nie zmienia. No i co teraz trzeba z tym dorszem zrobić? No, gdybym nie był na plaży, to musiałbym włożyć go do maszynki do mielenia. Ale tutaj nie ma prądu, a ręcznych maszynek na korbkę już się niemal dostać nie da. Więc co zrobię? No po prostu wezmę dorsza i go posiekam tak jak tatara, czyli posiekam go tak, jakbym miał go zmielić. To jest bardzo proste. Filet z dorsza i bardzo drobno go siekamy. No, tatara z dorsza się raczej nie podaje, choć w zasadzie można by było, skoro jest tatar z łososia, skoro jest tatar ze śledzia, no to tak przygotowane, świeże filety z dorsza byłyby idealne, ale ich przeznaczenie jest wszakże nieco inne. Teraz to muszę przełożyć do miski i dodać tutaj kolejne rzeczy. Te kolejne rzeczy to będą już przyprawy i coś, co wszystko zwiąże. Tak będzie znacznie prościej. Deska się wygina, więc łatwo to pójdzie. Mianowicie, tymi przyprawami jest rzecz jasna sól, ale oprócz tego szczypiorek, który mam tutaj w wielkiej ilości nasiekany do środka, trochę świeżo zmielonego czarnego pieprzu, żółtko. Tej ryby jest za mało, by wbić tutaj całe jajko, wtedy to by było zbyt płynne. Samo żółtko w zupełności wystarczy i zwiąże całość. I jeśli będziemy to chcieli nieco zagęścić, tak jak się robi z kotletami mielonymi, zwanymi sznyclami w Krakowie, to można by tutaj dodać trochę bułki, czerstwej bułki namoczonej w mleku, ale w tym wypadku dodam tutaj trochę bułki tartej. I teraz, jeszcze doprawiwszy znowu trochę pieprzem, bo wydaje mi się, że go jest zbyt mało, zacznę całość wyrabiać. Dobra, jesteśmy na plaży, więc nie wsadzę w to łapy, wsadzę w to łyżkę i zobaczymy, jaką masa ma konsystencję. Ponieważ jestem człowiekiem uważnym, więc skonstatowałem, że to jest jednak zbyt suche, więc wlałem tu jeszcze to białko, które sobie wcześniej zachowałem. Zatem całe jajko poszło do środka. Z tego będą formowane kotleciki, sznycle, ale najpierw sos. Deska przerzucona na drugą stronę, gdyż jest to nie deska, a kawałek plastiku. I teraz szalotka. Szalotka będzie lepsza niż cebula, drobna kosteczka. Rondelek będzie służył do zrobienia sosu. W nim już rozgrzewa się masło i teraz na masło idzie szalotka. Dlaczego szalotka, a nie cebula? Dlatego, że jest delikatniejsza, że jest miększa i będzie lepiej do tego sosu, który wcale nie będzie się godzinami gotował, pasować. Dobra, ona się właśnie tutaj szkli. I teraz kapary, dwa rodzaje. To są marynowane nasiona kaparów, a to są marynowane kaparów owoce. Lepsze będą te mniejsze, dlatego że mają po prostu więcej kaparowego smaku. Nie trzeba ich wcale siekać, wystarczy dość sporo dorzucić do środka. To są kapary z zalewy. Są jeszcze takie solone, ale wówczas trzeba by było je opłukać przed użyciem. Dlaczego kapary? Właśnie tutaj. No bo dorsz to wiecie, pokazywałem, ale teraz też mógłbym pokazać na morze. Otóż kaparowe sosy to była kiedyś wielka namiętność tej części świata, hanzeatyckiej części świata. No słynny królewiecki klops, Königsberger Klopse był właśnie w sosie kaparowym. W kaparowych sosach, w kaparowo-śmietanowych sosach jadano jada się nadal we wspomnianej dzisiaj Lubece czy też Bremie. No i kiedyś właśnie kapary również w Gdańsku niezwykle ceniono. One oczywiście były importowane, no ale czymże jest import, jeśli ma się morze u boku.
No więc teraz to się powinno mniej więcej 5 minut razem podusić. Nie rumienimy szalotki. To kilkuminutowe duszenie w maśle ma na celu nie tylko zmiękczenie szalotki, ale również chodzi o to, by kapary oddały swój smak. I one właśnie podduszone teraz oddadzą swój smak temu. Co to jest? To jest słodka śmietanka. Można by to było zrobić na zasmażce i dodać tutaj na przykład trochę wywaru rybnego, a potem to tylko śmietaną zabielić, ale jeśli użyjemy porządnej, słodkiej śmietanki, to ona sama redukując się zgęstnieje. Ja wiem, taka śmietanka ma w sobie sporo tłuszczu, no ale coś za coś. Przynajmniej nie ma mąki i zasmażki. Nieco mąki będzie w sznycelkach. Na razie to się gotuje i redukuje. Musimy się zwolnić palnik. Na patelni rozgrzewa się masło, ponieważ te dorszowe sznycelki, kotleciki, frykadelki, to w zasadzie jest poprawna gdańska terminologia, będą smażone właśnie na maśle. No i wcześniej panierowane, czyli absolutna klasyka. O tym nie trzeba zbyt dużo mówić. Po prostu tak jak wszystkie inne kotlety, czyli mąka, jajko i bułka tarta. To nie jest smażenie bardzo uciążliwe, to nie jest przecież mięso, to nie jest bisztyk, więc nie olej, nie masło klarowane, to jest ryba, więc nawet nie powinno się jej przeciągać. Ma się tylko z obu stron na maśle zrumienić, co właśnie teraz będzie się działo. Skwierczą zalotnie i są rumiane. Teraz trzeba podgrzać sos. To będzie szybciutka akcja. I normalnie wykłada się rzeczy smażone w dużej ilości tłuszczu na papierowy ręcznik, ale dotyczy to zwłaszcza tego, co było smażone na oleju. To było smażone na maśle, więc nie trzeba tego wcale odsączać, gdyż ja wiem, masło to tłuszcz, ale ten maślany smak będzie w tym wypadku błogosławieństwem całości. A sos ma już tylko się zagrzać, co myślę właśnie się wydarzyło. Pięknie zredukowany i gęsty, bez zasmażki. No więc teraz podajemy to w taki sposób właśnie. Mianowicie najpierw sos, zobaczcie, jest gęsty, kapary nie są posiekane, więc dodatkowo będziemy czuli, co jemy. I teraz na tym, właśnie na tym frykadelki, tak, to jest najwłaściwsze określenie. No powiedzmy, że 2. I teraz, nie wcześniej, można tutaj ułożyć te wielkie kaparzyska. No i popatrzcie się, jak to wszystko jest spójne. Chodź tu, kolego, powinieneś leżeć tak, jak ci każę. No dobra, niech tak sterczą. Zobaczcie, to wszystko płynie właśnie stąd. Chce ktoś spróbować? No to zapraszamy, bardzo proszę. Wszystko jadalne, sztućce są. Rzecz płynąca z dawnej gdańskiej tradycji. Czyste sztućce, nie bez COVID-u. No wygląda, myślę, dobrze, no co tu może być niedobrego? Dorsz, kapary, śmietanowy sos, szczypiorek. Mam nadzieję, że jest pan surowym arbitrem. Dobre? No to dobre. No. A to w dodatku można zrobić nie z polędwiczki z dorsza, tak zwanej polędwiczki, już dorsz nie ma polędwiczki, tylko z tych skrawków. Czyli można po prostu zemleć dorsza i coś takiego sobie zrobić. No jasne. No i to jest najlepsza recenzja. Inna rzecz jest taka, w Gdańsku, a zwłaszcza przy morzu, w tym najodowanym powietrzu wszystko smakuje dobrze. No nie wiem, czy to dla mnie była najlepsza recenzja, ale chyba tak jest. Proszę bardzo, panie Mateuszu. No tylko musicie mieć do siebie zaufanie, bo nie mam więcej, nie mam więcej sztućców. Bardzo proszę, bardzo proszę. No, to ja już chyba mam wolne. Adios.